tak się ułożyło w życiu, że ja się ruszałem, ale na chwilę. Przeważnie siedziałem w jednym miejscu, to jest tutaj w Krakowie. No a w czasie mojego dzieciństwa i edukacji szkolnej, no to mieszkałem na Śląsku. No. Ale zawsze byłem szczęśliwy, że mogę wrócić, zawsze mogę wrócić do swojego miejsca. Profesor Jan Kaiser urodził się w Świętochłowicach, na Zgodzie. Swoje dzieciństwo i młodość spędził na Górnym Śląsku. Z tym regionem pozostaje silnie związany do dnia dzisiejszego. W roku 1959 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w roku 1964. 4 lata później uzyskał stopień doktora. Promotorem młodego wówczas naukowca była profesor Maria Przetacznik-Kierowska. To było tak, że ja jako student psychologii przejawiałem zainteresowania no, jakby zorientowane na biologiczny aspekt psychiki. Wydaje mi się, że problematyka, którą się zajmował, była dla nas na tym drugim chyba czy pierwszym roku, nie pamiętam, studiów trudna. W większości psychologia kojarzyła się z filozofowaniem, a to było no, niemalże nauki ścisłe. Wydaje mi się, że akurat to, no właśnie, że wykłady profesora trzeba było docenić i nie wiem, czy na pierwszym roku dało się docenić. Ja sądzę, że nie dało się ich docenić na pierwszym roku. Że tak naprawdę to jego łączenie właśnie tych różnych poziomów, od gdzieś tam filozofii do nauk biologicznych, no wymagało już pewnego bycia i pewnej wiedzy. I jakby z perspektywy to były fenomenalne i urocze wykłady. Ja na początku swojej pracy pracowałem w Zakładzie Psychologii Rozwojowej, czyli zakładzie, który zajmuje rozwojem psychicznym człowieka i mnie interesowały na przykład bardzo maleńkie dzieci, takich, które się dopiero co urodziły. Na mnie to interesowało, jak one po prostu zaczynają funkcjonować w otoczeniu i tak dalej. To było jakby coś, co mnie interesowało. Jako student chodziłem tutaj do Instytutu Zoologii na zajęcia z psychologii zwierząt, zoopsychologii. Dokładnie ten zakład był w tym miejscu. Prowadził go profesor Wojtusiak. Ja chodziłem na te zajęcia, na jego wykłady, no tutaj czasami przychodziłem na jakieś zebrania zakładu. Mnie to interesowało po prostu. I miałem kolegów, rówieśników, którzy na przykład pracowali w Zakładzie Anatomii Mózgu, też na tym piętrze. Dzisiaj tam jest sala wykładów. To był zakład profesora Kleinera. W związku z tym, że ja się interesowałem jakby tą biologiczną stroną czy psychologii, no to oczywiście w oczywisty sposób interesowała mnie anatomia mózgu, no więc miałem jakby okazję z tymi moimi kolegami na ten temat rozmawiać, oni mi pokazywali pracę, tam jak oni to robią. No, to tak mniej więcej wyglądało. Później ja byłem wolontariuszem w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Farmakologii, no wolontariuszem, ja nie miałem tam żadnego zatrudnienia, pracowałem na uniwersytecie, na psychologii, ale tam systematycznie brałem udział w badaniach naukowych. No i właśnie tutaj w Instytucie Farmakologii zaczynaliśmy
robić badania na mózgu. Z takim szalonym człowiekiem, Jankiem Trąbką, docentem. Wtedy to było, to nawet nie był instytut, to był zakład farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Bronowicach. Tam ten budynek, w którym myśmy mieli to laboratorium, on ciągle istnieje, taki elegancki dworek. Widać go, jak się jedzie do katedry. No wszystko jedno. W każdym razie tam były bardzo interesujące badania robione. Mnie to bardzo wciągało. Kierował tym nieżyjący już profesor Jan Trąbka. Janek Kaiser, on należał do takiej grupy ludzi zafascynowanych właściwie postacią profesora Trąbki, Jana Trąbki, który był takim wizjonerem mózgu. Profesor Trąbka był niesłychanie ciekawą osobą. To był absolutnie wizjoner mózgu. Ja sądzę, że był na granicy geniuszu i szarlatanerii. Znaczy, absolutnie nie wierzę w autorytet, który przydaje się komuś, albo ten ktoś uważa, że jest autorytetem, no z uwagi na różne takie, wie pan, atrybuty zewnętrzne. No powiedzmy stanowisko profesorskie, czy tam, ja wiem, ilość publikacji liczone na ilość, czy na wagę, na kilogramy. Profesor Kaiser nie robił z tego żadnej tajemnicy, że liczą się wyniki badań i liczy się to, co się opublikuje w międzynarodowych czasopismach. I to było na psychologii nie tak często spotykane podejście do sprawy. Ja w ogóle nie zauważyłam tego budowania wizerunku profesora jako osoby niezwykle poważnej i szacownej. Ja myślę, że to się działo samo, bo siwe włosy i dystyngowana pozycja ciała, jakby i te papierosy o tym jakby to samo robiło. On robi w ogóle wrażenie człowieka dobrego. To jest taka rzecz, która naprawdę życzliwego. Nie chciałbym powiedzieć poczciwego, bo poczciwy to ma takie złe konotacje, bo zwykle mówi o niskim współczynniku inteligencji, a tego akurat na Kaiserze nie można powiedzieć, wprost przeciwnie. Każdy bufon, proszę pana, jest groteskowy. Że się z niego wszyscy śmieją. Ja to brałem, bo byłem jednym z takich prześmiewców, który się wyśmiał z takich bufonów. No to tym bardziej się pilnuję, żeby mi tak mi się nie zdarzyło, prawda? Jestem niezwykle ostrożny w tym zakresie. To nie znaczy, że nie mam poczucia pewnej wartości tego, co robię, ale nie, to jest jakby tak, że dzisiaj rzeczywiście mi się udało uniknąć takich kolegów, którzy by nadmuchani uważali, że są kimś ogromnie ważnym. W każdym razie z mojej grupy. No, nie wiem, teraz ci młodsi, to ci inni może mają takie ciągoty, ale to zawsze się, proszę pana, bierze z kompleksu niższości. Jak ktoś nie jest pewny siebie, to próbuje to mocno podkreślić swoją ważność. Jeżeli się taki ktoś pojawia wśród naszym zasięgu, no to się go oczywiście jakoś go rozpoznaje, prawda? I niezbyt serio się traktuje te jego zapewnienia o wybitności. 20 lat temu, jak zaczynałem w 96, to tak jak mówię, na psychologii, która była w kompletnej zapaści, to były poglądy nie tak często spotykane. Także myślę, że no to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że nie robimy niczego nadzwyczajnego, to znaczy szef miał tą zdolność, że praca na uniwersytecie bardzo często degeneruje charaktery. Ludzie zaczynają dziwnie myśleć na temat tego, kim są, co znaczą i ile znaczy ich praca. Natomiast szef nigdy nie miał takich lotów, że tak powiem. Znaczy zawsze był w stanie zachować
zachował swój zdrowy rozsądek i takie po prostu zdroworozsądkowe podejście do życia. To było kapitalne. Nie było nadęcia, nie było jakiejś atmosfery takiej, że tu złotymi zgłoskami zapisujemy się do potomności, więc wszystko, co robimy, jest niezwykle istotne. Jest w mojej pamięci kilka osób, które były dla mnie autorytetem, ale to byli ludzie, których poznałem jako osoby o szczególnych walorach umysłu i charakteru. O, tak bym to powiedział. Cechujący się pewną niezależnością, ale i jakąś taką, w najlepszym tego słowa znaczeniu, pokorą wobec rezultatów naukowych, prawda, otwartych na krytykę. Ludzi, którzy mieli na uwadze rezultaty. I czym się to przejawiało? No w tym, że oni pomagali innym. Że chodziło po prostu o to, żeby zróbmy jakiś zespół i pracujmy razem. I jeżeli ktoś w tym zespole się wybija, to trzeba go wesprzeć. Było oczywiste, że należy swoją pracę wykonywać przyzwoicie, natomiast całej tej otoczki, która w wielu miejscach jest tworzona i jest kompletnie sztuczna, nigdy nie było. I to jest unikalna cecha. To muszę powiedzieć, że to jest rzecz unikalna, absolutnie. Bo wśród utytułowanych ludzi zdarzają się tacy, którzy mają poważne deficyty umysłowe, o czym każdy student dobrze wie i asystent, prawda? Bywa tak. No nie mówię, że to jest reguła, ale bywa. Ale tutaj przede wszystkim to co było jakby tym kryterium, które decydowało, czy ktoś jest dla mnie autorytetem, to były również te walory jakby pozanaukowe, ale związane z cechami osobowości, z cechami charakteru. Także niewątpliwie należy do takiej czołówki inteligencji krakowskiej. Jak zwykle grupa niewielka, większość nazwisk niepolskich, prawda, i trzymający się razem. No taka grupa pewno skazana na pozycję trochę na zewnątrz, trochę stanowiącą wzorzec, trochę jednak opiniotwórcza, prawda, i to chyba właściwie byłoby wszystko. Niewiele osób wie, że Jan Kaiser równolegle do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim uczęszczał do pracowni malarstwa profesora Zdzisława Przebindowskiego oraz do pracowni litografii profesora Karola Szczednickiego na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w charakterze wolnego słuchacza. Ja pamiętam z moich studenckich czasów pierwszy kontakt z nim, kiedy widziałem go po prostu na korytarzu. No więc to był wysoki pan, ubrany w marynarkę pod krawatem, który idąc korytarzem wywoływał niemalże strach wśród studentów, ale nie dlatego, że on chciał tak działać, tylko dlatego, że był takim właśnie profesorem starego typu, pełnym dystynkcji, takiej dystyngowanym, który wzbudzał szacunek i respekt. I zresztą krążyła taka legenda wtedy wśród studentów, że profesor Kaiser wymaga tak dużej wiedzy od swoich studentów, że na piątkę to potrafi tylko Pan Bóg i on, na czwórkę ci najzdolniejsi, a cała reszta powinna się zadowolić co najwyżej trójką. Swoje zainteresowania plastyczne rozwijał w Teatrze 38 jako scenograf. Z teatrem podróżował na międzynarodowe festiwale teatralne. Jako szczególnie znaczące wspomina wyjazd do Moskwy w roku 1964 ze spektaklem opartym na listach Majakowskiego do Lili Brick. Nie, ja nie miałem z nim nic wspólnego. Właśnie dlatego, że można było sobie wybierać kursy i można było w związku z tym na przykład omijać wykładowców, co do których istniało podejrzenie, że będą wymagający.
No tak to funkcjonowało, także z profesorem Kaiserem zetknąłem się jakoś bardzo późno, chyba na ostatnim roku albo na przedostatnim roku moich studiów, a wcześniej nie. Krakowska psychologia, może zacznijmy od początku. Krakowska psychologia przed wojną, przed II wojną światową, to był ośrodek, który się cieszył, no, czym się cieszył? Uznaniem, no, tak by trzeba było powiedzieć. Ze względu na osoby, dwóch profesorów, profesora Władysława Heinricha, który kiedyś tam jeszcze na samym początku stulecia założył pracownię psychologii eksperymentalnej. To był człowiek, który kierował Instytutem Filozofii. Był z wykształcenia fizykiem i filozofem, który miał zainteresowania psychologiczne, studiował w Niemczech, znał tych, nazwijmy to, założycieli psychologii naukowej, Wundta, i polemizował z nimi i tak dalej, to znamy z publikacji. Drugim profesorem, który miał znaczny wpływ na kadrę, głównie pedagogiczną w Polsce przedwojennej, to był profesor Schumann. On się zajmował psychologią rozwoju i wychowania. Bardzo wybitny człowiek. Właśnie to jest autorytet. To jest człowiek o olbrzymiej wiedzy, a jednocześnie o szczególnych takich wyrazistych cechach charakteru, które powodowały, że niektórzy go traktowali jako osobę trudną, a inni podziwiali go za jego taką, powiedzmy, no, troszkę może i ekscentryczność. Kraków został ciężko doświadczony. Kilku wybitnych, dobrze zapowiadających się uczniów profesora Heinricha po prostu nie przeżyło wojny. A jeżeli ktoś tam nawet pośród tych jego asystentów i tak dalej przeżył wojnę, to był na migracji, głównie w Anglii, w Londynie. Myśmy o nich wiedzieli, słyszeli o nich. Niektórzy są wymienieni jako ofiary nazizmu w tablicy tej pamiątkowej w Kolegium Nowym. No więc po wojnie, jak się no, uniwersytet zaczął funkcjonować, profesor Heinrich, który uniknął aresztowania w czasie tego Sonderaktion, po prostu się spóźnił. Tylko jakiś tam żołnierz stojący na plantach niemieckich go wyrzucił do domu z powrotem, no, robiąc mu właściwie no, wielką uprzejmość. On się awanturował, że on tam musi iść, a ten Wachman mówi: idź pan do domu i już. I on uniknął aresztowania. Profesor Schumann był poszukiwany przez Niemców, bo on miał za sobą przeszłość w zaborze pruskim, brał udział w powstaniu wielkopolskim i tak dalej. Ja był na liście. Także on się ukrywał od samego początku. No ale oni ocaleli, oni wrócili do uniwersytetu. No i Heinrich właściwie nie miał swoich pracowników, współpracowników, za wyjątkiem pani docent Gierulanki. No i co? Profesor Schumann miał jakiegoś ucznia, jednego chyba doktora Suchonia sprzed wojny, no i oni odtwarzali jakby no, zespół. No i to bardzo licho szło. No i jeszcze jedna rzecz, no zlikwidowano psychologię. Ten kierunek został reaktywowany w 1957 roku. Była taka przerwa, no więc ponad 10 lat nie było. Co Kraków zmieniło?
to chciałem bardzo mocno podkreślić, kółka samokształceniowe asystenckie. Moi koledzy podjęli wysiłek samokształceniowy, wprowadzania książek z zagranicy, publikacji naukowych, jeżdżenie do ośrodków lepszych, takich jak Warszawa, na jakieś tam seminaria i tak dalej. To był bardzo taki wyraźnie intensywny, taki oddolny ruch samokształceniowy, który sprawił, że ich doktoraty były bardzo wartościowe i część z nich się wyhabilitowała w dobrym stylu i na pewno to nas wzmocniło bardzo. Czy ja brałem udział w tych kółkach samokształcenia? Nie. Dlatego, że mnie interesowały te zagadnienia albo wczesnorozwojowe, albo te związane z psychofizjologią, czy z psychologią fizjologiczną. To są taka subtelna różnica między tymi dwoma kierunkami badawczymi. I oczywiście ja się musiałem tego uczyć gdzie indziej, no tam, gdzie się ktoś na tym znał, prawda? Mam tutaj na myśli Polską Akademię Nauki i ten Zakład Farmakologii, no czy za granicą. To były dla mnie te miejsca, gdzie ja się próbowałem nauczyć tych metod, ale również i rozeznania w problematyce, która tutaj nie była obecna, prawda? Wydaje mi się, że jakby to trochę historia tutaj tej naszej psychofizjologii, czyli naszego laboratorium, tak naprawdę to profesor Kaiser jest w zasadzie inicjatorem. Więc właściwie wzory, które profesor Kaiser czerpał, były raczej nie lokalne, tylko on przywoził tak naprawdę jakieś nowe idee i sposób jakby trochę prowadzenia badań z zachodu, właściwie w czasach, kiedy o tego typu badania o sprzęt i było bardzo trudno u nas. Więc można powiedzieć, że w takim sensie jest pionierem tutaj u nas, jeśli chodzi o w ogóle połączenie psychologii i fizjologii i tego, co dzisiaj nazywamy neuroscience, a co kiedyś nazywało się przede wszystkim psychofizjologią. Także do dzisiaj nasz zakład nazywa się Zakładem Psychofizjologii. To właściwie profesor Kaiser swoimi działaniami, tym swoim zaangażowaniem w międzynarodowe, przeróżne projekty tak naprawdę pokazywał nam tą swoją aktywnością, jak się uprawia prawdziwą naukę. Profesor Kaiser bardzo chciał, żebyśmy wyjechali na zachód na jakiś czas, żebyśmy poznali to, jak pracuje się tam. Bo jakbym sobie zdawał sprawę z tego, że lat temu kilkanaście dzieliła nas bardzo duża przepaść i on nie chciał, żebyśmy się na tym tutejszym świecie zatrzymali. Chciał, żebyśmy poznali, jak tę naukę się rzeczywiście na świecie robi. I to było... On nieustannie nas motywował, czy tworzył możliwości wyjazdów. I to było jedno z takich jego ważniejszych przesłań, że co prawda nasz styl jest inny i to nie jest tak, że nasz styl jest bezwartościowy. Natomiast jednak ta nauka de facto powstaje nie u nas, tylko tam. I trzeba na pewno zobaczyć, jak to się robi, trzeba to dotknąć i trzeba naśladować dobre wzory. Psychologia należy do tego rodzaju aktywności, czy działalności poznawczej, tak to na razie chcę nazwać, która ma pewien taki nurt naukowy i później ma taki inny nurt, który polega na pewnym takim kształtowaniu opinii publicznej, no może też, ale takiego kształtowania opinii szerszego jakby grona odbiorców, gdzie się im próbuje wytłumaczyć, co z tą psychiką. To jest mocno uwikłane w ideologię wszelkiego rodzaju. To ja dobrałem jako student. Bo czasy były takie, że ta psychologia to nie była żadna nauka, raczej taki rodzaj ideologii trochę. I tak ten instytut był prowadzony. Psychologia była ulubionym terenem eksploatowanym przez marksistów, nie w sensie prawdziwych filozofów, tylko ideologów.
To się z tego robiła zawsze ideologia. Ja do tego nie mam szacunku zupełnie. To poważne, niezwykle trudne problemy poznawcze, często w ówczesnych czasach w ogóle niebadalne, one były wyjaśniane w kategoriach ideologicznych. A z Kaiserem mnie to wiązało, że on też rzeczywiście miał takie właśnie niespotykane psychologa podejście biologiczne. No, także to nie jest taki psycholog od testów Rorschacha i dywagacji o jaźni, teorii wyparcia i walki ego z superego, tylko on jest po prostu normalny, sensowny, biologiczny psychiatra. Psychologia właśnie jest obecna w świadomości takiej powszechnej przez publikacje, przez to, że ludzie zabierają głos i są przedstawiani jako psycholodzy, no to są ludzie, którzy dyskutują o różnych kwestiach społecznych, ideowych czy ideologicznych i oni próbują objaśniać świat. Zawsze to robili filozofowie, no ale teraz jakby ich autorytet lekko spadł, prawda, czy ich prestiż, z tego przychodzą na ich miejsce psychologowie i oni objaśniają świat. Zawsze mnie korci, żeby niektórych zapytać, skąd oni to wszystko wiedzą. To są ich pomysły, ich poglądy, to są ludzie często bardzo inteligentni, mają bardzo ciekawe pomysły, ale oni się zasłaniają nauką i to mi nie odpowiada. To znaczy on nam uświadamiał to zawsze, że nauka, szczególnie taka nauka empiryczna, gdzie trzeba właśnie czekać na odpowiedź natury, to jest robota żmudna i żmudna, wymagająca wytrwałości. To nam mówi od początku, no teraz wiemy o tym, tak? Że to nie jest tak, że się siądzie, zrobi eksperyment, zaraz będą takie wyniki, jakby się chciało. Że zawsze trzeba się trochę podrapać po głowie, robić różne próby i tak dalej. To profesor nas zawsze uczulał, że to nie jest takie proste i zawsze mówił o tym. Ale jednocześnie mówił, że praca naukowa jest czymś fajnym, więc nigdy nas nie zniechęcał do tego, wręcz przeciwnie. I starał się nas zawsze tutaj wspierać. Natomiast rzeczywiście to, co się obejmuje terminem psychologia, to jest również działalność naukowa. Ale co to znaczy? To znaczy tyle, że badacz respektuje zasady uprawiania nauki, że operuje metodologią, która jakby uzasadnia użycie konkretnych metod, że on sobie zdaje sprawę, że jego wyniki są wynikami cząstkowymi, że one są oparte na rachunku prawdopodobieństwa, że za 5 lat, czy za 10, czy za 2 lata ktoś uzyska wynik, który przekreśli ten. Nauka jest ciągle w ruchu. Nie można nic stwierdzić na pewno. To jest się uczestnikiem pewnego procesu. I jeżeli ktoś ma świadomość do kierunku, w którym ten proces zmierza, jakie są ostateczne, podstawowe pytania poznawcze, no to jest uprawianie nauki. I naturalnie to niestety jest mało spektakularne. I opowiadanie o tym jest łatwe. Czasami się uda astronomowi opowiedzieć, że odkrył nową gwiazdę, czy znalazł nową planetę w układzie, no to ludzie to lubią słuchać. Prawda? Ale opowiadanie szerszej publiczności o konkretnych wynikach naukowych w zakresie badań nad rozwojem poznawczym, czy nad funkcjonowaniem umysłu człowieka, to nie są spektakularne informacje. A jeżeli ktoś to tak przedstawi, no to przeważnie robi taki rodzaj trochę nadużycia. To, co Janek zrobił w psychologii krakowskiej, prawda, to stworzył tą grupę, to jest przede wszystkim to, co zostawił na uniwersytecie, która zaczęła robić badania zaglądając do mózgu, prawda, to poprzez rezonans
rezonans funkcjonalny, zaczęli tym się zajmować. Początkowo EEG, czyli też te metody eksperymentalne wprowadzał do psychologii. I to jest wielkie osiągnięcie, wydaje mi się, nawet w kraju, tak? Bo jeżeli robią coś psycholodzy z obrazowaniem, to w większości przypadków robią to na przykład w Instytucie Nęckiego, prawda, tam jest taka grupa, czyli właściwie biolodzy, czy psycholodzy skojarzeni z biologami, czy z lekarzami. A Janek właściwie robił to, zaczynając od tego EEG, które zrobił tutaj na zwierzętach początkowo, stworzył tą pracownię EEG na uniwersytecie, ona zaczęła pracować, stworzył potem pracownię psychofizjologii, prawda, która głównie opierała się na EEG, ale też na mierzeniu innych parametrów, a potem doszedł do obrazowania. Nauka to jest bardzo szczególny rodzaj aktywności poznawczej, działania poznawczego, żeby się dowiedzieć, jak jest. Znaczy taki podstawowy powód, czy motyw, czy motywacja uprawiania nauki, to jest po prostu ciekawość świata. To, co my tu robimy, to jest po prostu uprawianie jakiejś gry intelektualnej na dość wysokim poziomie. Trzeba się starać, żeby dorównać naszym kolegom na świecie w tej grze intelektualnej, ale nie jest to nic poza uprawianiem gry intelektualnej na koszt podatnika, więc po prostu nie ma... W związku z tym, że to właśnie tak wygląda, to trzeba zachować umiar, tak? I dystans do siebie tutaj. My nie ratujemy życia, nie powodujemy, że świat jest lepszy. Po prostu operujemy na pewnych konstruktach intelektualnych tak dobrze, jak umiemy. I tyle. Aż tyle i tylko tyle. Ja nie mogę powiedzieć, że spodziewać się, że mój wysiłek doprowadzi mnie do takiej iluminacji, że ja będę wiedział, jak jest naprawdę. Że będę wiedział, że człowiek ma duszę. Albo, że jej na pewno nie ma. Albo na przykład, że ja jestem niewolnikiem swojego ciała. Albo przeciwnie, ciało mnie słucha, a ja rządzę. Ale kim jesteś ty, który rządzisz? Że ja to odkryję. Że ja będę wiedział na pewno. Prywatnie każdy do tego próbuje się dobrać. Prywatnie. I sobie to w głowie ułożyć. Dlatego, że człowiek, i to jest oczywiście jakaś taka prawda psychologiczna, w sensie już naukowym, pewnego rodzaju aksjomat, że nasz umysł nie cierpi niepewności i nie cierpi sprzeczności. Dysonansy poznawcze na przykład jakieś, czy niepewność jest stanem nieznośnym. I każdy człowiek na swój prywatny użytek próbuje z tym zrobić porządek. Ale jednocześnie zdaje sobie z tego sprawę, że to jest mu potrzebne do higieny psychicznej, do równowagi. Natomiast też zdaje sobie z tego sprawę, że to może ulec rewizji, bo przeczyta coś, dowie się o czymś i znowu popadnie w taki dysonans, prawda, jak to jest. Ale na tym polega właśnie to uprawianie nauki, że nie można sobie wyobrazić, że jest meta. Przejście na emeryturę niewiele zmieniło w życiu profesora Jana Kaisera. Niemal codziennie pojawia się w zakładzie psychofizjologii, co pozwala mu być nadal czynnym naukowo. Tak się założyło, że właściwie całe swoje zawodowe życie chodziłem do zakładu. Kiedyś nie miałem warunków mieszkaniowych takich, że mogłem pracować w domu. Właściwie praktycznie biorąc, tak przynajmniej przez pół życia nie miałem gdzie się podziać, mieć swoje miejsce w mieszkaniu, w którym jeżeli ktoś swoje życie poświęca zgłębianiu wiedzy, no to naturalnym miejscem jest Instytut Badawczy, koledzy, z którymi pracował, koledzy, których wychowywał. No różnie to było. W każdym razie zakład był zawsze takim miejscem, gdzie ja miałem swoje książki, swoje tam później maszyny do pisania, później komputer i tak dalej. To był jakby warsztat. Nie? No ale jak już później były warunki, żeby mogłem to robić, to chodziłem do zakładu. Z różnych powodów. Takich już czysto, wie pan, organizacyjnych, powiedziałem. No właśnie to, tak naprawdę dla mnie profesor jest dalej jakby częścią tego zakładu.
Ale pan to jeszcze o życie pozanaukowe, to jeszcze panu dopowiem. No. Bardzo dobrze tańczy. Ale to mi mówiły moje znajome. Ja lubię czytać książki nienaukowe. Bardzo lubię. Takie, które nie dotyczą moich dzieci. O. Ja jestem facetem od szczurów. Każdy był facetem od ludzi.